Daleko od głównych szlaków, z dala od wielkich map i głośnych historii, istniało małe państewko. Nie było potężne ani bogate, nie miało ambicji, by rządzić innymi. Jego dwór był skromny, choć stary. Kamień pamiętał tu więcej niż ludzie, a ściany komnat chłonęły szepty od pokoleń. Tej nocy królowa nie mogła zasnąć. Od lat źle spała, ale tym razem było inaczej. To nie był zwykły niepokój ani powracająca fala żalu. Jej ciało zachowało się tak, jakby coś miało nadejść, jakby sen nie był ucieczką, lecz koniecznością. Przewracała się z boku na bok, łoże wydawało się zbyt twarde, cisza zbyt głośna. Z wysokich okien do komnaty wlewało się światło księżyca, jasne, niemal nienaturalne. Dwór spał, straże stały nieruchomo, zegary tykały swoim rytmem, jak zawsze. To tylko noc, powiedziała do siebie, ale ciało nie słuchało. Zasnęła dopiero nad ranem i wtedy przyszedł sen. Nie był wytchnieniem. Najpierw zobaczyła 3 dzieci. Leżały obok siebie, zbyt równo, zbyt spokojnie, jakby świat jeszcze nie zdecydował, które z nich zostaną. Jedno było zimne, zbyt ciche, zbyt doskonałe w bezruchu. Królowa wiedziała, że to dziecko nie oddycha i wiedziała też, że zostanie użyte, zanim ktokolwiek zdąży zapytać dlaczego. Pochyliła się nad nim i dotknęła policzka, delikatnie, z tą samą ostrożnością, z jaką dotyka się prawdy. I wtedy coś się nie zgadzało. Zapach, ciężar, cisza. Nie było w nim jej krwi, nie było jej bólu, nie było tego jednego, niepodrabialnego znaku. Królowa cofnęła rękę. To nie moje, wyszeptała. I nagle wiedziała. Dziecko, które jej pokazano, dziecko, które kazano jej opłakać, nigdy nie należało do niej. Było czyjeś, oddane, podstawione. Zrozumiała, że jej żałoba została zaprojektowana, że ktoś potrzebował jej ciszy, jej zgody, jej przekonania, że wszystko się skończyło. A prawda? Prawda była gdzie indziej, oddychała, czekała. Sen popłynął dalej. Zostały 2 dziewczynki. Jedna spała spokojnie. Na jej skórze, na przegubie, pojawił się cień znaku, niepełny, jakby ktoś przerwał rysunek w połowie. Druga patrzyła w sufit szeroko otwartymi oczami. Nie miała żadnego znaku. Za to miała ciszę, którą ktoś starannie w niej pielęgnował. Królowa zobaczyła, jak dorastają blisko siebie, jak uczą się tych samych gestów, tych samych słów, tych samych ukłonów. Jedną uczono milczeć o sobie, drugą nigdy nie pytać. I gdzieś pomiędzy nimi poruszała się ręka, niewidzialna, cierpliwa, ręka, która planowała. Ta wystarczy, powiedział głos ze snu, ta nie będzie wiedziała, ta stanie na miejscu, które nie jest jej. Królowa chciała krzyknąć, chciała powiedzieć, że to się nie uda, że prawda zawsze znajduje drogę, ale sen nie pozwolił. Zobaczyła tron i sylwetkę, która pasowała tylko do połowy świata. Zobaczyła półgwiazdy, która nie świeciła sama. I zrozumiała, jeśli się połączą, wyszeptała we śnie, świat się obudzi. Królowa obudziła się gwałtownie. Serce biło jej zbyt szybko. W komnacie było jasno. Księżyc wciąż świecił, jakby czekał. To było za wcześnie, powiedziała drżącym głosem. Zbyt wcześnie. Wstała z łóżka i podeszła do okna. Dwór spał, jak zawsze, ale ona już wiedziała, że nic nie jest tak, jak zawsze. Sen, wyszeptała, a jednak pamięć. Zrozumiała, że ktoś naruszył kolejność, że ktoś zapłacił za to ciszą i że 2 dziewczynki rozdzielone prawdą
zbliżały się do momentu, którego nie da się już cofnąć. I tej nocy królowa już nie zasnęła. Królowa przyszła do króla wcześnie, zanim dwór zdążył się obudzić na dobre. Nie miała na sobie korony, tylko prostą suknię, jaką nosiła w dni, gdy chciała być sobą. Król siedział przy stole z mapami. Spojrzał na nią i od razu wiedział, że to nie jest zwykły poranek. Śniło mi się dziecko, powiedziała bez wstępów, a właściwie dzieci. Nie opowiedziała wszystkiego. Nie potrafiła. Sen był zbyt pełny, zbyt prawdziwy. Powiedziała tylko tyle, ile musiała. O tym, że jedno z nich nie było jej. O tym, że żałoba mogłaby być pomyłką albo kłamstwem. Król długo milczał. Myślałaś też o naszym synu, o naszym drugim dziecku. Królowa skinęła głową. Drugie dziecko, to, które nigdy nie chciało tronu, które od początku patrzyło gdzieś dalej, jakby zamek był tylko przystankiem, które wyjechało daleko, za ocean, do świata, gdzie nazwiska i tytuły nie znaczyły nic. Jest w Ameryce. Król zamknął mapę. Może nie wszystko jest stracone, może tylko odłożone. Królowa zeszła na dziedziniec późnym rankiem. Słońce stało już wysoko, ale mury Arelicht wciąż trzymały nocny chłód. Jeden z tych, które zostają w kamieniu dłużej niż w powietrzu. Strażnik stał tam, gdzie zawsze. Nie musiała go wołać. Ty też nie spałeś, powiedziała cicho. Nie było w tym pytania. Strażnik skinął głową. Jego twarz była spokojna, ale oczy uważne. Takie, które widzą więcej, niż wolno im zapamiętać. Były znaki, dodała. Wiem, odpowiedział. One zawsze przychodzą, kiedy ktoś myśli, że wszystko zostało domknięte. Królowa przystanęła. Przez chwilę patrzyła na mury, na wieżę, na flagę, która ledwie poruszała się na wietrze. Przepowiednie mówiły o dwóch, o rozdzieleniu, o ciszy, o znaku, który nie świeci sam. Strażnik nie zaprzeczył, ale nigdy nie mówiły, kto ma je spełnić, dodała, ani kiedy. Przepowiednie rzadko mówią wprost, odparł. One sprawdzają, kto słucha. Królowa odwróciła się do niego. A ty? Ja pamiętam i widziałem, jak ratowała. To słowo zawisło między nimi. Ratowała? Powtórzyła królowa. Strażnik skinął głową jeszcze raz. Zanim ktokolwiek nazwał to zdradą, zanim świat podzielił rolę, zanim wiedziała, co właściwie robi. Królowa zamknęła oczy. Mówisz o tej, która nie ma znaku. Ona nie była częścią planu, powiedziała królowa. I właśnie dlatego mogła działać, odparł strażnik. Zapadła cisza, taka, która nie boli, tylko porządkuje. Jeśli to się zacznie, królowa nie dokończyła. To już się zaczęło, odpowiedział strażnik. Dawno temu, tylko nikt nie chciał tego zauważyć. Królowa poczuła ciężar w piersi, ale nie był to strach, raczej coś na kształt ulgi. A dzieci? Zapytała. Te, które miały zniknąć? Moje dzieci. Strażnik spojrzał w dal, poza mury Arelit. Żyją, powiedział. Bo ktoś kiedyś odwrócił wzrok w odpowiednim momencie, bo ktoś inny otworzył drzwi, których nie wolno było otwierać. Królowa skinęła głową. W takim razie zaczęła, niech świat myśli, że śpimy. Strażnik uśmiechnął się ledwie dostrzegalnie.
Śpią tylko ci, którzy nie pamiętają. Królowa wróciła do komnat spokojniejsza niż wyszła, a strażnik pozostał na dziedzińcu, dokładnie tam, gdzie historia lubi zostawiać swoich świadków. I gdzieś daleko, bardzo daleko od Arelit, ktoś właśnie zrobił pierwszy krok, nie wiedząc jeszcze, że nie jest sam.